za przybycie. Nazywam się Sławomir Witaszkiewicz, jestem prezesem TimeWaver Polska. TimeWaver to jest urządzenie, które pracuje z częstotliwościami. Ten zakres jest dosyć szeroki, od takiej części diagnostycznej po część oddziaływania mikronapięciem na napięcie komórkowe. I również mamy taki zestaw właśnie opracowany z dr McMakin, który pracuje z bólem i z konkretnymi dolegliwościami. TimeWaver to jest urządzenie medyczne właśnie do leczenia bólu, fibromialgii i depresji. Takie mamy certyfikaty. Zastosowanie jest o wiele większe, ale nauka na razie nie potrafi jeszcze w pełni odpowiedzieć, albo wszystkie badania jeszcze w pozostałych częściach nie są zrobione. W skrócie rzecz ujmując, kiedyś działaliśmy w ten sposób, że patrzyliśmy na chmury albo mówiliśmy, że pada słońce lub świeci deszcz. Świeci słońce lub pada deszcz, tak dokładnie. Dzisiaj mamy wiele narzędzi, które potrafią tę prognozę przewidywać. I te urządzenia właśnie na tym polu, takim subtelnym, pewne możliwości w tym zakresie dają. Dzięki temu, że informatyka dzisiaj jest gdzie jest i mamy 16 GB RAM pamięci w komputerze, możemy to wszystko szybko analizować z przestrzeni biurka. Więc tak w skrócie to jest to, co się dzieje. Dzisiaj będzie wykład. Po wykładzie będzie można również porozmawiać spokojnie jeszcze w kuluarach i uzyskać autograf, ponieważ mamy ze sobą książkę, która została wydana kilka miesięcy temu właśnie przez Kasię w Polsce, efekt rezonansu, więc będzie można się z nią zapoznać, kupić i uzyskać autograf. Na górze jest Krzysztof, który chętnie udzieli Państwu informacji na temat TimeWavera. Ja również jestem do Państwa dyspozycji. Jest też nasza najlepsza terapeutka Dominika i wiceprezes zarządu, która jest tutaj z nami, więc jesteśmy do Państwa dyspozycji. Drodzy Państwo, kilka słów o dr McMakin. Więc dr Carolyn McMakin jest chiropraktykiem wykształcenia. Od 1999 roku rozwijam terapię FSM, Specific Micromovement Therapy. Jest doktorem chiropraktykiem. Studiowała na Western State Chiropractic College w Portland, również na National College of Naturopathic Medicine była adiunktem, profesorze klinicznej. Studiowała na National University of Health Science również w Chicago. Opublikowała wiele artykułów i prac dotyczących m.in. zaburzenia trzewne i somatyczne, zmiękczanie tkanek za pomocą mikroprądów o określonej częstotliwości, skuteczność terapii mikroprądowej specyficznej częstotliwościowo na opóźnioną bolesność mięśniową, niefarmakologiczne leczenie półpaśćca, a także leczenie przewlekłego opornego bólu mięśniowo-powięziowego głowy, szyi i twarzy. Tak jak mówiłem, w 1997 roku wydała książkę. W Polsce, w 2017 wydała książkę Efekt rezonansu, dostępną w Polsce w 2020, w zeszłym roku, tak, po prostu w 2020. Pani Carolyn McMakin prowadzi seminaria. W sumie już na świecie jest kilka tysięcy terapeutów, którzy pracują technikami FSM i cały czas uczy, dzieli się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Tak więc dzisiaj mamy okazję wysłuchać jej we Wrocławiu. Thank you, Carol, for coming to us. Welcome to Wrocław. The stage is yours. Thank you for coming. My name is Carol McMakin, and I developed frequency-specific microcurrent, and it has become a new paradigm in medicine that's changing people's lives. Dzień dobry, dziękuję, że przyszliście tutaj na wykład. Ja się nazywam Carolyn McMakin i opracowuję terapię częstotliwościami na mikroprądach. Jest to
jest to terapia, która właściwie zmienia paradygmat w medycynie i zmienia życie ludzi. So whether you are a patient or a practitioner or a researcher, you have to ask what would happen to medical practice, your health, your life, if you could reduce inflammation, normalize the immune system, reduce stress, reduce central sensitization, balance autonomic function, and increase cellular energy by 500% without drugs, fairly quickly, with no side effects except relaxation response, and there was a reasonable mechanism of action and some data. Bez względu na to, czy jesteście pacjentami, terapeutami czy lekarzami, powinniście sobie zadać pytanie, w jaki sposób zmieniłoby się wasze życie albo wasza praktyka, gdybyście mogli szybko zredukować stan zapalny, znormalizować działanie układu immunologicznego, zredukować stres albo centralną sensytyzację, aktywować nerw błędny albo zbalansować funkcję autonomicznego układu nerwowego, a oprócz tego jeszcze podnieść produkcję ATP w komórkach o 500%. Szybko, bez leków i żadnych efektów ubocznych. Jest na to wytłumaczenie i nawet jest sporo danych. So frequency-specific microcurrent is a tool that you probably didn't know you needed that does something you didn't think was possible. Terapia częstotliwościami i mikroprądem jest takim narzędziem, o którym prawdopodobnie nie wiedzieliście i nawet nie wiedzieliście w związku z tym, że go potrzebujecie i robi ona coś, o czym myśleliście, że jest raczej niemożliwe. So frequency-specific therapies were developed in the early 1900s by MDs and osteopaths and used by thousands of physicians until 1934. Te terapie częstotliwościami były rozwijane już w latach 1900, początek przełom właściwie XIX-XX wieku przez lekarzy i osteopatów, jednocześnie w Stanach, w Anglii i w Niemczech. Aż do 1934 roku. But medicine labeled them electromagnetic therapies as fakes. Drugs and surgery were to be the only tools of medicine. Nutrition, herbs, homeopathy, and frequency therapies were outlawed. Medycyna określiła te terapie jako takie fałszywe, jakieś udawane. Natomiast jedynym sposobem leczenia miały być lekarstwa i operacje. A takie rzeczy jak zajęcie się odpowiednią dietą, ziołami, homeopatia i terapia częstotliwościami właśnie zostały wyjęte spod prawa. So physicians who use these tools would lose their license to practice. The devices went in the back room and got covered up with a sheet. The research and the history were lost. When the physicians who did the research died, what happened to their library? It went in the trash. The research and the history were lost, and some of the practitioners went to jail. Historia mówi, że lekarze, którzy używali takich narzędzi, narażali się na utratę prawa do wykonywania zawodu. Wszystkie urządzenia, których używali, zostały schowane gdzieś na strychach czy pokryte prześcieradłami. I cała ta historia i badania, nad którymi pracowali, została stracona tak naprawdę. Byli też tacy praktycy, którzy byli ścigani za to, co robią.
So I started pre-med science studies when I was 40 and went to chiropractic college at the age of 42. And I met George Douglas in 1991. George Douglas met Harry Van Gelder in 1977. Harry Van Gelder was an osteopath from Australia and the UK who bought a practice in Canada in 1946, and that practice came with a device that was made in 1922 in the back room, covered up with a sheet. He took the sheet off, and the device came with a list of frequencies. Historia jest taka, że Carol zaczęła taką przedmedyczną edukację w wieku 40 lat i studia chiropraktyczne w wieku 42. Tam poznała George'a Douglasa, który z kolei w 1977 roku poznał Harry'ego Van Geldera, który z kolei był osteopatą i naturopatą z Australii i z UK i od niego kupił praktykę w Kanadzie w 1946 roku. Ta praktyka z kolei, w tej praktyce znajdowało się urządzenie, które zostało stworzone, skonstruowane w 1922 roku, łącznie z listą częstotliwości. I to urządzenie właśnie gdzieś tam na zapleczu sobie stało przykryte prześcieradłami. In 1983, Douglas worked with Van Gelder and brought home a copy of the frequency list and put it in a drawer. I've never seen the original 1922 device. W 1983 roku George Douglas pracował jeszcze z Van Gelderdem. Przyniósł do domu kopię tej listy częstotliwości właśnie, no i schował do szuflady. Carol nigdy nie widziała tego oryginalnego urządzenia, które w 1922 roku zostało skonstruowane. A fragment listy tutaj widzimy na slajdzie. So this is what the list looked like. There's a number, that's hertz, and there's a word, allergy reaction or histamine. Tak właśnie ta lista oryginalnie wyglądała. Cyferka, czy na przykład 9, no i opis, reakcja alergiczna na przykład. I finished chiropractic college in 1994, and Douglas found the list in a drawer in 1995. And he suggested that we use the frequencies with a 2-channel microcurrent device because Van Gelder's machine had 2 channels. I have no idea how the frequencies were derived because that is all lost. Uncertain really of how they work. The 1920s equipment was not microcurrent, and the 1920s therapy was not frequency-specific microcurrent. Carol skończyła college chiropraktyczny w 1994 roku, a w 1995 George Douglas przypomniał sobie i znalazł listę częstotliwości w szufladzie. Zasugerował, żeby użyć tych częstotliwości na 2-kanałowym urządzeniu, które podaje mikroprądy, ponieważ to urządzenie, które było u Van Gelderda, miało też 2 kanały. I właściwie oni nie wiedzieli, skąd te częstotliwości się wzięły i nie wiedzieli też, jaki jest mechanizm działania tych częstotliwości. Ponieważ to urządzenie z 20 roku nie było urządzeniem na mikroprąd, a te terapie z 20 roku też nie były terapią FSM. So the basic principle was, from Van Gelder, was to use one frequency to resonate with a tissue and one frequency that would resonate with an imbalance or interference that caused interference with the proper function of that tissue. So the theory was, if the interference was removed, then the tissue would return to its natural state
of function. Podstawową zasadą działania terapii na dwóch kanałach jest taka, że jedna częstotliwość ma rezonować z konkretną tkanką w organizmie. Druga natomiast ma rezonować z jakąś interferencją albo nierównowagą, która zakłóca poprawne funkcjonowanie tej tkanki. W teorii, jeżeli usuniemy tę interferencję, to tkanka powinna wrócić do naturalnego stanu, harmonii i balansu. So from physics, we know that when the frequencies and the current from two channels intersect, an interferential effect occurs that creates a pattern in the field where they meet that includes the frequency from A, the frequency from B, the sum of the two frequencies, and the difference between the two frequencies. We're not sure which portion of the field produces the effects, but we do know from experience that both frequencies must be correct. Częstotliwości, które podawane są z dwóch kanałów, muszą się przecinać i być podawane w tym samym czasie, jednocześnie. No i z fizyki wiadomo, że te częstotliwości tworzą pewien wzorzec przecinając się i chodzi tutaj zarówno o sumę, jak i różnicę tych częstotliwości. Nie wiadomo, jaka część tych częstotliwości, tego wzorca, który powstaje po przecięciu się ich, tak naprawdę ma efekt. Ale jedno jest pewne, obie te częstotliwości muszą być odpowiednie. So we started using the frequencies in 1995 to treat muscle pain. And the results were so impossible that I started teaching them in 1997 to find out if the results were reproducible. And it turned out that they were reproducible. 1998, we figured out how to treat nerve pain. 1999, we started treating fibromyalgia from spine trauma successfully. The frequency benefits and effects are teachable and reproducible. So I can teach a physical therapist, a massage therapist, a medical physician, how to use the frequencies within their practice. And we have some research in animals and in humans, and the clinical results and the studies have accumulated over the next 25 years. Na początku częstotliwości były używane w 1995 roku, żeby robić terapię na ból mięśni. Te terapie były po raz pierwszy nauczane w 1997 roku po to, żeby się dowiedzieć, czy to jest w ogóle powtarzalne, czy można te efekty powtórzyć. Okazało się, że tak. W 1998 roku już wiedzieli, jak radzić sobie z bólem nerwowym, a w 1999 były już używane przy fibromialgii z pochodzenia jakiegoś urazu kręgosłupa. Te efekty, jakie dają terapie częstotliwościami, są nauczalne. Można ich nauczyć czy lekarza, czy fizjoterapeutę, czy terapeutę masażem i powtarzalne. Są na to badania na zwierzętach oraz na ludziach, a kliniczne rezultaty już ponad 20 lat są zbierane w tym temacie. So, fortunately for me, medicine is pragmatic, practical. The question is, does it work? Then they find out mechanisms later. So we used willow bark as an herb and then turned that into aspirin, and they were used for hundreds of years. And the prostaglandin chemistry wasn't understood
until Upjohn created ibuprofen in 1970. Na szczęście dla mnie medycyna jest pragmatyczna i praktyczna. Liczy się to, czy to jest skuteczne. O mechanizmach dowiadujemy się lepiej. I tak na przykład mamy tutaj korę wierzby i aspirynę, która była używana przez setki lat. Ale dopiero później ustalono, że chodzi o chemię prostaglandyn. I to było w 97, kiedy stworzono ibuprofen. I'm going to skip some of these slides. So, yeah, let's just move on. So, drugs and nutrients act like a key and a lock to change the way cells work. So, when there is injury or infection, when you get a paper cut, the receptor on the cell changes, the kinases, gene expression, messenger RNA, microRNA, and that creates inflammation. Ibuprofen, or aspirin, acts like a key and a lock to change this receptor. Good luck with that. Thank you. Spróbuję. Lekarstwa i składniki odżywcze działają tak, że zmieniają funkcję komórki. Tak w sumie jak kluczyk i zamek. I teraz jeśli mamy jakieś uszkodzenie tkanki na przykład albo patogen, to idzie informacja do receptora na komórce, następnie jest kinaza, transkrypcja i zmiana ekspresji genów, która z kolei wywołuje stan zapalny. Tak właśnie działa ibuprofen. Jest jak kluczyk dopasowany do konkretnego zamka. Made it. Good job. So the frequencies seem to change cell function with a signal like your key remote. They appear to change membrane receptor configuration and cell function electromagnetically. Wydaje się, że częstotliwości zmieniają funkcję komórki z sygnałem po prostu, tak jak kluczyk radiowy do samochodu. Wygląda na to, że zmieniają konfigurację na błonie komórkowej elektromagnetycznie. So your key remote sends a signal exactly and only to one car. Your key fob opens only your car, even if there are 12 identical cars in a row, because there's a single frequency that's tuned exactly to your car. FSM seems to work like that with specific problems in specific cells. Czyli nasz kluczyk do samochodu działa tylko i wyłącznie na nasz jedyny samochód. I otwiera tylko nasz, nawet jak 12 innych samochodów, identycznych samochodów stoi w rzędzie. Dlatego tylko, że jest skonfigurowany tak, że rezonują częstotliwości tylko i wyłącznie z naszym samochodem. I wygląda na to, że terapia FSM działa podobnie. Specyficzny problem rozwiązywany jest specyficzną częstotliwością w specyficznej komórce. We had research done at the University of Sydney in Australia on mice, and the method is they paint arachidonic acid on the mouse's ears, and it creates swelling that's measured with a caliper. Then you do something to the mouse. You give it a pill or an injection, and you see if that reduces inflammation. This laboratory had never tested a prescription or non-prescription drug that reduced inflammation by more than 45%. The frequency
40 hertz on channel A to reduce inflammation, and 116 hertz on channel B to affect the immune system, produced a 62% reduction in lipoxygenase-mediated inflammation and a 30% reduction in COX-mediated inflammation, which is equivalent to injectable Toradol. Even to make sure, Vivian Reeve put in a placebo frequency and turned the machine away from the man who was treating the mouse. And that's when we found out that it is a 4-minute time-dependent response. So half the effect is present at 2 minutes, the full effect is present at 4 minutes. I don't know if I remember, but I'll try. Okay. Tutaj było wykonane badanie na Uniwersytecie w Sydney na myszach. Jedna para częstotliwości była podawana. Myszki miały posmarowane ucho kwasem arachidonowym, arachidonic acid. Arachidonic acid? Arachidonic acid. Arachidonic, tak, Yeah. kwasem. Po to, żeby wywołać stan zapalny i ucho puchło myszce, było mierzone, a następnie były podawane częstotliwości dwukanałowo, 40 Hz na wygaszenie stanu zapalnego i 116, który rezonuje z układem odpornościowym. W tym laboratorium były robione badania nad lekami, które są na receptę i bez recepty i nigdy nie było takich rezultatów, które by pokazywały, że redukują one stan zapalny więcej niż 45% reduction. 45%. Yeah. Więcej niż 45% w tych badaniach. Natomiast badaczka, pani, what was her name? Reeves. Odwróciła nawet urządzenia od badających po to, żeby nie widzieli, jakie są częstotliwości podane w momencie badania. I okazało się, że podawanie tych częstotliwości właśnie redukuje inflamację, stan zapalny, LOX, what's the Lipoxygenase. Lipooksygenaza, tak, wywołany, tak, o 62% i COX. And cyclooxygenase. COX, cykloooksygenaza, o 30% redukcja. Nie było takich efektów. Ważna rzecz, że to było zależne od długości podawania częstotliwości i po 4 minutach osiągano cały efekt, maksymalny efekt tego. What makes this important is that lipoxygenase-mediated inflammation is involved in every degenerative disease. Ważne jest zaznaczyć tutaj, że lipooksygenaza, znaczy stan zapalny wywołany tym właśnie rodzajem, występuje w każdym rodzaju chorób degeneracyjnych. COX-mediated inflammation is involved in most all joint pain. Natomiast drugi rodzaj stanu zapalnego jest prawie zawsze obecny w problemach stawowych. Then they tested in the mice other frequencies and found there was no reduction in inflammation, and using the current by itself, there was no reduction in inflammation. Żeby sprawdzić, czy na pewno te częstotliwości taki właśnie efekt dały, zrobiono próbę z innymi częstotliwościami i okazało się, że nie było żadnej redukcji stanu zapalnego oraz podawano tylko sam prąd, również nie było redukcji stanu zapalnego. There's a practitioner in New Zealand who treated a patient with acute alcohol poisoning, and the patient's liver enzymes were elevated on Monday, but they didn't treat him. You expect the enzymes to continue to rise for 2 weeks, and then they go down. So this was Monday, 75. Wednesday, with no treatment, they went up, AST,
went up to 582. Then they treated for 60 minutes with the frequency to reduce inflammation in the liver. And 4 hours later, AST went down from 582 to 36. Tu jest przypadek od praktykującej terapeutki z Nowej Zelandii, która miała u siebie w gabinecie osobę z ostrym zatruciem alkoholowym. Widać tutaj wyniki prób wątrobowych, które normalnie w ciągu 2 tygodni powinny powoli spadać. Tutaj pokazane jest, że pierwszego dnia poziom AST wynosił 75, a po 2 dniach bez żadnej terapii, bez żadnego leczenia wzrósł do 582. Tego drugiego dnia zaczęto podawać częstotliwości przez 60 minut i po 4 godzinach ta liczba spadła z 582 do 36 w ciągu 4 godzin. This is impossible. Niemożliwe niby. Yeah. So fibromyalgia, have you heard of it? Czy słyszeliście o fibromialgii? Yeah. Full body pain. Ból całego ciała. We found one frequency combination that would reduce body pain when the patient was treated from the neck to the feet with one frequency combination. The pain was reduced from 7.4 to 1.3 in 90 minutes. These patients were an average of 8 years chronic. And then to actually recover from fibromyalgia, the recovery program was individualized, but all patients had pain reduction. Fibromialgia to choroba taka, która objawia się bólem całego ciała. Okazuje się, że jest parę częstotliwości, która bardzo dobrze sobie radzi z redukowaniem tego bólu i stanu zapalnego. U pacjentów mierzy się poziom bólu w skali od 0 do 10. Tutaj była redukcja z 7,4 do 1,3 w ciągu 10 minut i pacjentka, tak jak na zdjęciu widać, miała umieszczone elektrody na szyi i na nogach, co powodowało przepływ prądu o konkretnych częstotliwościach przez całe ciało. Wszystkie cytokiny prozapalne zmniejszyły się w ciągu 90 minut. I to właściwie to każdy pacjent ma zindywidualizowany program terapii w zależności od tego, co potrzebuje, ale wszyscy pacjenci średnio 8 lat zmagają się z przewlekłym bólem. In this paper, 58% of the patients recovered from fibromyalgia in an average of 4 months. W badaniu, które przeprowadziliśmy na fibromialgii, 58% pacjentów uzyskało poprawę swojej sytuacji. Average. 4 months. Tak, w ciągu średnio 4 miesięcy. There was only one frequency that worked. 40 Hz on channel A to reduce inflammation, 10 Hz on channel B to address the spinal cord. We worked with the National Institutes of Health in the US, and if you know statistics, you'll see that all of the inflammatory cytokines, substance P, were reduced by very significant amounts, and the pain, as an average, was reduced from a 7.4 to a 1.4, and this is statistically impossible. Okazało się, że istnieje tylko jedna para częstotliwości, która sprawdza się w tym przypadku. 40 Hz, czyli redukcja stanu zapalnego, oraz 10 Hz, który odnosi się do rdzenia kręgowego. Jeśli znacie się na statystykach, to ta literka P na pewno wiele Wam powie, aczkolwiek widać tutaj, że wszystkie cytokiny prozapalne i substancja P spadły bardzo znacząco, natomiast
redukcja bólu z 7,4 do 1,4 przy tym czynniku P, takim jak widać 0,0001, to jest praktycznie niemożliwe. What makes this more impressive is that in medicine, these inflammatory peptides are difficult to change, and when they change slowly over months. These two frequencies reduced all of the inflammatory cytokines by 10 and 20 times in 90 minutes. And the question you have to ask is, how can a frequency do that? Okazuje się, że tylko ta para częstotliwości 40 i 10 Hz redukowała poziom cytokin prozapalnych we krwi. W medycynie klasycznej cytokiny prozapalne są bardzo trudne do zmiany, a nawet jak zmienia się ich poziom, to dzieje się bardzo, bardzo wolno, w przeciągu miesięcy. 40 Hz zredukowało poziom cytokin o 10-20 razy w czasie 90 minut. I właściwie pytanie, jakie sobie tutaj należy zadać, w jaki sposób częstotliwości mogą to robić? Because all of these substances that create inflammation come from the genes in a cell, we think that only changes in cell signaling, this receptor, could normalize them all so quickly. Jeszcze dodam tylko, że te badania były w Narodowym Instytucie Zdrowia w Stanach Zjednoczonych robione. Wszystkie te cytokiny prozapalne pochodzą tak naprawdę ze zmian ekspresji genów, czyli z wewnątrz komórki, więc można przypuszczać, że jedynie zmiana sygnalizacji komórki będzie normalizowała je, czyli obniżała ich poziom tak szybko. The data suggests that cell receptors respond to frequency signals that turn inflammation off. Dane sugerują, że receptory na komórce odpowiadają na podawanie częstotliwości w taki sposób, że wyłączają stan zapalny. I'm going to skip this. We're so far behind. We know that the current by itself increases cellular energy production by 5 times. This was done in a study in 1982 and repeated in 2001 and 2002. So it increases ATP by 500%. That increases protein synthesis by 70% and amino acid transport by 40%. Wiadomo jest z badań, które były wykonane w 1982 roku, a następnie powtórzone w 2001 i 2002, że już samo podawanie prądu wzmaga produkcję ATP w komórkach o 500%. Wzrasta również synteza protein o 70% oraz transport aminokwasów o 40%. So what this means in practice is that you can use frequencies and current to produce anti-aging. So this is before treatment. She's pretty, but a little bit of jowls, some labial folds. This was twice a week, 3 times a week for 2 weeks, twice a week for 2 weeks, and then it takes once a month for maintenance. Tutaj mamy przykład praktycznego zastosowania częstotliwości do terapii odmładzających. Tutaj widzimy po jednej stronie panią, która ma troszkę już widoczne zmarszczki i skórę, natomiast w drugim efekt terapii widać. Terapia była przeprowadzana przez 2 tygodnie 3 razy w tygodniu, następne 2 tygodnie 2 razy w tygodniu, a następnie powtarzany jest raz na miesiąc dla podtrzymania efektu.
So in rabbits, the current by itself increased healthy blood supply by 40%, collagen by 14%, and elastin by 48%. W badaniu na królikach okazało się, że częstotliwości poprawiają przepływ krwi o 39%, produkcję kolagenu w skórze o 14% i produkcję elastyny o 48%. Frequency-specific microcurrent was not about any specific device. It's about the effect of the frequencies. Chodzi o to, że terapie częstotliwościami i mikroprądem, nie chodzi tutaj w nich zupełnie o urządzenie, jakim jest podawane. Chodzi dokładnie o efekt, jaki wywołują konkretne częstotliwości i mikroprądy. We treat diabetic wounds and diabetic neuropathies. So this patient had necrosis in this toe on the right foot, the third toe on the left foot, and he had loss of sensation in 7 out of 10 areas. And it was all healed in 6 weeks in 6 to 11 treatments. Tutaj jest przykład osoby ze stopą cukrzycową. Tutaj widzicie palec, który właściwie już martwicę na nim widać. Na drugim palcu, na trzecim również. Sorry? I utrata czucia w 7 z 10 punktów na stopie. Widać na tym trzecim zdjęciu, że został wyleczony w 6 tygodni. Zajęło to jakieś 6 do 11 terapii. So you can see this toe in 6 weeks, and you treat with just the current and the frequencies for blood vessels from the knees to the feet, and sensation was lost here, and 4 weeks later sensation was normal. Tu na zdjęciu widać ułożenie elektrod od kolan do stóp. Oczywiście mikroprąd i konkretne częstotliwości na naczynia krwionośne. I powrót czucia w stopie, które utracone było wcześniej. No i wygląd też palca, jak widać palców 2, które były martwicą już objęte. When you use frequencies within 4 hours of the time of the injury, you can prevent bruising, reduce pain, and in this case, the patient had a facelift. This is her on day 2, no bruising. Day 4, a little bit of bruising. Day 5, day 6. This is 11 days after a full facelift. And she had an 80-minute treatment immediately after surgery and then once a day for 7 days. And this is what she looked like on day 11. Jeżeli używamy terapii częstotliwościami w okresie 4 godzin po zabiegu operacyjnym albo po urazie, to jesteśmy w sposób spektakularny w stanie przyspieszyć proces gojenia. Możemy zapobiec siniaczeniu i możemy zredukować ból oraz wzmożyć produkcję ATP. Tutaj widać panią, która miała lifting całej twarzy wykonany, dzień pierwszy i zastosowano u niej natychmiast po operacji terapię właśnie. Tak jak wygląda tutaj, jak widzicie na zdjęciach, dzień drugi, dzień 4, 5, 6 i 9. 7 dni trwała ta terapia, na ostatnim zdjęciu jest dzień 11 dzień terapii. No one looks this good 11 days after a full facelift. Nikt tak dobrze nie wygląda 11 dnia po operacji liftingu całej twarzy. Nie było żadnych siniaków. If you treat sports medicine, this is a paper published on delayed onset muscle soreness. There is no treatment that is effective. Nothing works. So to prevent it or to treat it. And we had one treatment leg, one
placebo leg, and at 24 hours, the treatment leg, the pain was a 1, the sham leg was a 5. At 48 hours, the treatment leg was a 1, and the sham leg was a 7. At 72 hours, the treatment leg was less than a 1, the sham leg was a 4. Jeżeli się ktoś zajmuje tutaj terapią u sportowców, to nie ma żadnego leczenia, żadnej terapii na taki zespół opóźnionego bólu po wysiłku, po treningu. Tutaj jest pokazany pacjent, który podłączony ma 2 nogi do 2 różnych urządzeń. Jedna noga jest poddana terapii, a druga nie. To są to mikroprądy, których nie czuć, jak się podaje. Dlatego pacjent nie wiedział, która noga jest terapeutyzowana. No i poziom bólu po 24 godzinach wynosił 1,3 w tej nodze terapeutyzowanej, a w tej placebo 5,2. Po 48 godzinach 1,2 w terapeutyzowanej, a poziom 7 w tej nodze placebo. I po 72 godzinach 0,7, czyli mniej niż 1 w tej nodze terapeutyzowanej i 4 w tej nodze placebo. And this paper compared with a paper published in 1999 that showed non-specific microcurrent had no effect. This paper showed that the frequencies made a difference that was significant over just the current. What was the paper that was compared to? It used just plain microcurrent. Okay. Jest to badanie, które było porównywane do innego, gdzie wykorzystano w terapii tylko i wyłącznie mikroprąd, który nie dał efektu. Tutaj się okazało, że właśnie podanie częstotliwości na prądzie daje takie efekty, jak widać tu w wyniku badania. After surgery, patients who get FSM get out of the hospital sooner, and they have less pain than patients who are treated the conventional way. Tutaj porównanie jest pacjentów pooperacyjnych, którzy zaraz po operacji otrzymują terapię FSM i ci, którzy nie otrzymują jej. Ci po terapii FSM szybciej wychodzą ze szpitala i mają mniejszy poziom bólu w porównaniu z tymi, którzy terapii nie otrzymują. The key with post-operative and post-injury repair is that the frequencies appear to change the genes that turn on immediately at the time of injury and turn off at 4 to 6 hours. W przypadku pacjentów pooperacyjnych albo bezpośrednio po urazach wydaje się, że częstotliwości zmieniają ekspresję genów, które się włączają lub włączają bezpośrednio po operacji lub po urazie i to trwa w oknie 4-godzinnym tylko. The frequencies appear to loosen the bonds that hold scar tissue together, even in burn patients. This study was done at a burn unit in the US. These pictures were taken in Taiwan. This boy had his arm burned, and his scar tissue held his arm in 15 degrees of flexion. After 1 hour treatment, his arm could be straight. Tutaj pokazany jest przykład zastosowania FSM u pacjentów po oparzeniach. Na jednym zdjęciu ze szpital ze Stanów, natomiast na tym drugim, gdzie jest ramię pokazane z Tajwanu, gdzie chłopiec miał poparzenie takie, że na cały czas miał zgiętą rękę w łokciu na 15 stopni. Po zastosowaniu terapii mógł ją całkowicie wyprostować. These are pictures taken over 4 weeks. This was the scarring in the hand to begin with, and this was after 8 treatments. Tutaj również przykład z bliznami na pierwszym zdjęciu. Na ostatnim porównanie jest po 8 terapiach zastosowanych właśnie częstotliwości na tkankę bliznowatą.
This is a published paper on scarring, removing scarring in the nerve. So the patient had surgery to move a nerve when he was 19, when he was 28. The pain had increased and his range of motion was less. When he was 29, and he had 11 physical therapy treatments. 1 year later, his pain was even more, and his function was even less. And then I'll finish up. Tutaj było badanie wykonywane na usuwanie tkanki bliznowatej z nerwów. Osoba tutaj była, która jest badana, miała w wieku 19 lat operacyjnie usuwane właśnie te wzrosty, które nie dały wielkiego efektu. W wieku 28 lat ból był na poziomie 5 do 10, miał ograniczony też zakres ruchów. Odbył 11 fizjoterapii, które też raczej nie dały wielkiego rezultatu, bo tylko się do 4 na 10 ból zmniejszył. W wieku 29 lat ból nawet jeszcze wzrósł do 7 i jeszcze bardziej ograniczył zakres ruchu. Wystarczyło 3 sesje FSM, żeby wyeliminować ból i poprawić zakres ruchu pacjenta. So he had 11 physical therapy sessions that didn't work very well. And then he had 3 sessions of FSM that eliminated the pain and gave him 100% function that was maintained at 1 year follow-up. Czyli porównując, po 11 fizjoterapeutycznych sesjach nie było zbyt wielkiego rezultatu. Natomiast wystarczyły 3 sesje FSM, żeby wyeliminować ból i poprawić zakres ruchu. Następnie ból wiadomo, że zszedł już właściwie do zera, został wyeliminowany oraz odzyskał pełną funkcjonalność. No i rezultat utrzymał się nawet rok po tych zabiegach. So we think that the frequencies loosen the bonds that hold scar tissue in a shortened configuration, and then when you run your hand across them, the bonds just let go. Wydaje nam się z badań, że częstotliwości jakby poluzowują więzy czy łączenia, jakie trzymają razem tkankę łączną, zwłaszcza w bliźnie, i ona się staje taka lżejsza. I używając częstotliwości 13 właśnie poluzowujemy te połączenia i dotykając czy masując dodatkowo tą tkankę bliznowatą, czuć, jak ona się zaczyna rozpadać. And this is the only thing that this frequency does. I te 13 Hz to robi tylko i wyłącznie to, właśnie poluzowuje i jakby zmiękcza tą tkankę bliznowatą. Have you heard of hypermobility or Ehlers-Danlos? Słyszeliście o hipermobilności albo o zespole Ehlers-Danlosa? These patients have excessive range of motion. Czy to jest taki nadmierny zakres ruchów? It is genetic defect in connective tissue. To jest defekt genetyczny w tkance łącznej. There was one frequency combination that changes this connective tissue. It is the frequency for torn and broken in connective tissue. Jest tylko jedna para częstotliwości, która poprawia tą kondycję. 124 Hz i 77. 124 odnosi się do coś, co jest naderwane, zerwane, i 77 Hz odnosi się do tkanki łącznej. We place the contacts at the patient's neck and feet and treat for about 60 to maybe 120 minutes, and it normalizes range of motion in the fingers and the elbows
the skin laxity is reduced, the knees take a second treatment, and the effects last 1 week. I have no idea how this works, but we've done it 50 times. It's easy, and we have to study it more. Umieściliśmy elektrody na szyi i na stopach pacjenta i podawaliśmy częstotliwości 124-77 Hz przez jakieś 60 do 120 minut. Wyraźnie to zredukowało tą hipermobilność u każdego pacjenta, który był tymi częstotliwościami traktowany. Również to przywróciło do normalności zakres ruchu palców i łokcia, jak również zredukowało nadmierną taką rozciągliwość skóry. Natomiast jeśli chodzi o kolana, to trochę to wymagało dłuższej terapii. Efekt po jednej terapii utrzymywał się około 1 tygodnia. Nie wiemy, jak to działa, jaki jest mechanizm działania i potrzebujemy więcej badań na ten temat. There is one frequency combination. The only thing it's good for is shingles. Mamy też tutaj parę częstotliwości, która sprawdza się tylko i wyłącznie w... O Boże, shingles zapomniałam. Półpasiec, tak. I forgot the word. Okay. Półpasiec. I ona się sprawdza tylko i wyłącznie właśnie w półpaścu. The patient is pain-free in 1 hour, and it takes 4 hours of treatment. The pain is gone, the lesions go away, and they don't return. Pacjentowi wystarczy już godzina terapii, żeby poczuł zmniejszony ból. W ciągu godziny on po prostu znika, nie wraca, a te wypryski czy znamiona, które na skórze się pojawiają, znikają w ciągu 48 godzin. Neck pain, 5 years chronic, took 11 visits in 8 weeks to take the pain from a 7 to a 1.5. To kolejny przypadek pacjenta, który miał mniej więcej prawie 5 lat chroniczny ból szyi. Zakres od 1 do 28 lat. Wystarczyło niecałe 12 terapii, które trwały przez prawie 8 tygodni, żeby zlikwidować ten stan. Low back pain, 8 years chronic. 87% of the patients had failed with 3 to 6 other kinds of treatment, and this took 6 visits in 6 weeks to reduce the pain from a 7 to a 2 out of 10. Tutaj pacjenci, którzy mieli ponad 8 lat chroniczny ból dolnego odcinka pleców i próbowali 3 do 6 różnych rodzajów innych terapii, w 87% to nie przyniosło, że tak powiem, powodzenia. A z FSM wystarczyło niecałe 6 spotkań w ciągu niecałych 6 tygodni, żeby zmniejszyć poziom bólu z 6,8 do 1,6. Yeah, we're gonna have to speed this up. This was repeated by a group in India. A to było powtarzane na grupie w Indiach. Nerve pain is the most difficult thing that medicine treats, and for us it is the easiest. Pain was reduced from a 7 to a 2 on the first treatment. On the second treatment, it went back up to a 5, but it went back down to a 1, and 65% of the patients fully recovered in 5 treatments. Tutaj z kolei badanie nad pacjentami z bólami nerwów, które w medycynie akademickiej są najtrudniejsze do wyleczenia, natomiast dla FSM to jest bardzo proste i łatwe. Średnio pacjenci chronicznie zmagali się z bólem prawie 7 lat. Wszyscy doznali redukcji bólu z poziomu 6,8 do 1,8 w trakcie 2 tygodni? Nie. Which one?
Was reduced, the pain, second treatment, the pain was reduced from a 5 down to a 1. Okay. W czasie drugiej terapii redukcja nastąpiła z 4,8 do mniej niż 1. 65% pacjentów zupełnie pozbawiło się bólu tym sposobem, bez żadnych reakcji. So even after being in pain for 7 years, 65% recovered in 5 treatments. Nawet jak to byli pacjenci, którzy prawie 7 lat zmagali się z chronicznym bólem, to 65% z nich po niecałych 5 terapiach pozbyło się bólu. There was one frequency combination that took this stroke patient from spastic to mobile in 1 hour. And the second treatment, so this was maintained for 1 week, and at the end of the second treatment, she had even better motion. Tutaj widać pacjentkę po udarze, która miała taką zaciśniętą spastyczną jedną rękę i wystarczyło 2 sesje częstotliwościami w ciągu 6 dni, żeby przywrócić jej cały zakres ruchu i żeby ręka rozluźniła się dłoń. So how can specific frequencies change conditions in specific tissues? Powstaje pytanie, w jaki sposób te częstotliwości mogą zmienić funkcjonowanie komórek czy tkanek. I'm going to skip this. So science starts with observation. How does science explain the effects of FSM? Nauka zaczyna się od obserwacji. Zatem jak nauka wytłumaczy zaobserwowane efekty przy użyciu FSM? So the human body is a quantum biological system because living tissue is made of biochemicals held together by electromagnetic bonds, and every bond has a frequency at which it resonates. Ludzkie ciało jest kwantowym systemem biologicznym, a właściwie żywa tkanka to biochemia jest, która jest trzymana razem przez wiązania elektromagnetyczne, a każde to wiązanie elektromagnetyczne ma częstotliwość, z którą rezonuje. So Newtonian physics describes large objects, but it falls apart at the molecular level. So your body is a large object made of molecules, atoms, subatomic particles that are held together by electromagnetic bonds, and every bond has a frequency at which it resonates. Fizyka newtonowska opisuje duże obiekty, ale niestety nie ma zastosowania na poziomie molekularnym. A nasze ciało jest takim wielkim obiektem, który jest złożony z molekuł, atomów, cząstek subatomowych, które są trzymane razem właśnie tym elektromagnetycznym wiązaniem, które z kolei ma swoją konkretną częstotliwość, z którą rezonuje. So your body is an electromagnetic system that looks solid, but the cells function as if they are semiconductors that carry current, charge, and information. Zatem nasze ciała to jest taki system elektromagnetyczny, który tylko wydaje się taki solidny, pełny, ale komórki funkcjonują jako półprzewodnik, jako sieć półprzewodników, które przenoszą prąd, napięcie i informacje. So we think the frequencies work by resonance. Resonance is the tendency of a system or a bond to oscillate at large amplitudes in response to some frequencies, but not others. At the resonant frequency, very small forces can produce very large amplitude vibrations. They found in 1800s that soldiers marching in step
could collapse a bridge when they created a vibration that matched the frequency that held the bridge together. Jeśli chodzi o rezonans, to jest to tendencja systemu albo wiązania do oscylowania na wysokich amplitudach w odpowiedzi na takie lub inne częstotliwości. I okazuje się, że rezonans tych częstotliwości może it's okay. Bardzo maleńkie siły w tym efekcie rezonansu mogą wytworzyć bardzo duże amplitudy i wibracje. I okazuje się, że żołnierze, którzy maszerują krokiem marszowym po moście, mogą właśnie efektem tego rezonansu sprawić, że most się zawali. When a singer breaks a lead crystal glass with their voice, it is because there is a precise frequency that holds lead atoms together in a lead crystal matrix. The lead atom bonds vibrate with the singer's note if it is precise and maintained, and the lead crystal just comes apart. Ten efekt rezonansu tłumaczy również takie zjawisko, jak śpiewak śpiewa i roztrzaskuje się od tego śpiewu kryształowa szklanka, czy kryształowy kieliszek, który w swojej strukturze ma atomy ołowiu. To jest wtedy specyficzna, bardzo konkretna częstotliwość, która razem trzyma ze sobą związane te atomy ołowiu w tej szklance. Zaczynają one wibrować pod wpływem nuty, jaką wyśpiewuje śpiewak, ale ona musi być bardzo precyzyjna i podtrzymana. To właśnie sprawia, że rozpada się kieliszek na kawałki. So, the basic principle of science is to observe, verify, repeat. If it is repeatable, then you can predict that if you do this, that will happen, and then you continue to observe. Podstawową zasadą w nauce jest taki ciąg wydarzeń. Obserwujesz, sprawdzasz, powtarzasz. Jeżeli to jest powtarzalne, to możesz przewidzieć już, że jak zrobisz to powinno się pojawić taki efekt. I dalej obserwujesz. So the second basic principle of science is you can't throw out the data because it doesn't match your model or your idea about how things should work. Drugą podstawową zasadą w nauce jest to, że nigdy nie wyrzucasz danych, które nie pasują do Twojego wymyślonego modelu albo do modelu, jaki chciałbyś, żeby powstał. The third basic principle of science is you then change the model and start over. I trzecia podstawowa zasada w nauce jest taka, że jeżeli są takie dane, które Ci nie pasują, to musisz zmienić model i zacząć od nowa. So the clinical use of specific frequencies is low risk. The frequencies either work or they don't work. If they don't work, they just have no effect. The side effects, and there are some, will be transient as long as the practitioner observes the precautions and contraindications. W klinicznym użyciu specyficznych częstotliwości jest bardzo niskie ryzyko. Te częstotliwości albo działają, albo nie działają. Jeśli nie działają, to po prostu nie mają żadnego efektu. Efekty uboczne tych częstotliwości są raczej takie przejściowe, ale trzeba pamiętać o wszystkich środkach ostrożności i przeciwwskazaniach. We're gonna skip this because we already did that. So FSM is a tool that makes medicine faster, more efficient, more effective, less expensive, and it improves patient outcomes.
A zatem FSM jest to narzędzie, które sprawia, że medycyna działa szybciej, bardziej efektywnie, jest tańsza, no i ma pacjent lepsze rezultaty. And it's taught in seminars, 5-day seminar in person in the US, the UK, and Germany. It is on video. There's 2 3-day modules. You're overwhelmed, but pretty competent at the end of it. And the learning curve is pretty much forever. Te metody pracy z FSM są uczone na seminariach i właściwie zmieniają wszystko. To są 5-dniowe seminaria, które są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i w Niemczech. Również są nagrane na wideo w 5 językach. Również mamy 3-dniowe moduły w Stanach, które trwają 12 godzin i praktycznymi zajęciami są. No i właściwie po takich szkoleniach jest się już wiadomo, o co chodzi w tych terapiach. Jeśli chodzi o krzywą uczenia się tutaj w tej metodzie, to ona właściwie trwa zawsze, ciągle się uczymy. And the reason I'm here is this lady translated this book into Polish. It is called The Resonance Effect, and it tells the story of how FSM was developed 27 years ago and how it's changing medicine. Powód, dla którego tu jestem, jest ta pani. Chyba o mnie chodzi. Ja przetłumaczyłam książkę Efekt rezonansu, w którym opisane jest, jak od 27 lat właściwie rozwijana jest terapia metodą FSM, jakie ma efekty, jak się sprawdza, do czego można ją stosować. But I have to warn you, frequency-specific microcurrent will change your life, your health. If you are a clinical practitioner, it will change your practice and your outcomes forever. Tutaj ostrzeżenie, że terapia FSM na pewno zmieni Wasze życie, nawet czy jesteście terapeutami, czy nie, Wasze zdrowie, praktykę oraz efekty, jakie osiągacie na zawsze. Mogę to potwierdzić jako terapeuta. Tak się dzieje. And you should know that what FSM is about, you can't change medicine. You can only change one patient's life. Jeśli chodzi o terapię FSM, to tak naprawdę nie chodzi o zmianę medycyny. Możemy zmienić jako terapeuci życie jednego pacjenta, który przychodzi do gabinetu jednocześnie. And my job is to change patients' lives by training one practitioner at a time. A moje zajęcie i moje powołanie jest takie, żeby zmieniać życie pacjentów przez to, że szkole praktyków, szkole terapeutów jednego na raz. And the truth is that changing even one patient's life can change the world. And that's what we're about. No, prawda jest taka, że nawet jak zmienimy życie tylko jednego pacjenta, to już zmieniamy cały świat. To jest warte tego. Thank you. Good job. Ja chciałam zapytać o tą pacjentkę z fibromialgią. Tam była jednorazowa 5-miesięczna terapia. Czy ta pacjentka na jak długi okres miała efekty i czy ta terapia musiała być powtórzona? She would like to ask about the patients with fibromyalgia that had 5 months treatment and how long after this treatment the effect lasts. Did she have to repeat the therapy or it was gone completely? Patients were treated 2 to 3 times a week, average of 4 months, and the recovery is permanent.
Pacjenci 2 do 3 razy w tygodniu mieli terapię średnio przez 4 miesiące i nie potrzebowali już więcej terapii. Po prostu to już permanentnie zostało usunięty ten ból fibromialgii. But it was for one particular cause of fibromyalgia. So this was fibromyalgia from spine trauma. There are 5 or 6 different distinct causes of fibromyalgia. So each one can be cured if you treat what caused it. Należy zaznaczyć jeszcze, że występuje 5 do 7 różnych przyczyn, które powodują fibromialgię. Tutaj w tym przypadku, o którym mówiliśmy wcześniej, chodziło o pacjentkę, która miała fibromialgię spowodowaną urazem kręgosłupa. Tak naprawdę każda fibromialgia może być wyleczona pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, co ją powodowało i dotkniemy korzenia choroby. Czy to odpowiada na pytanie? Tak. Jeszcze mam jedno pytanie. One more question. Sure. Okay. Czy zawsze było badanie skalą WAS tego bólu, czy były jakieś inne jeszcze opcje badania? Czy zawsze takie ankietowe, jakby subiektywne? About the scale of pain. Was it 10. only test? Okay, it was 0 to 10, but was it only an anket, a questionnaire? Was it only questionnaire? How can you otherwise The test the patients, pain? the patients filled out a pain diagram and a 10-centimeter line, and they make a mark, and you measure it. So it is considered objective. Czyli są diagramy takie wypełniane z bólem, tak? I one są obiektywne, bo przy fibromialgii się punkty po prostu konkretne bada i ich bolesność, więc to jest takie badanie było robione. Dziękuję bardzo. It is my favorite thing to treat. Moja ulubiona rzecz to robić terapię. Besides maybe nerve pain. A to fibromialgii, tak? A jeszcze poza tym bóle nerwowe ulubione są też. A jeszcze mam jedno pytanie. Oh, good. I like you. A w Polsce gdzieś można taką terapię przejść, albo jest ktoś w Polsce, kto tego naucza? Are there people in Poland who teaches it or who are doing? Od 2 miesięcy, zaraz Yes, są terapeuci, którzy korzystają z FSM i robią tę terapię w Polsce. Tak. And people that want to learn it, it's in German from Time Waiver, and in the US in English. Well, actually, it's now a course translated into 8 languages at frequencyspecific.com. Do I have that? Czyli to na terenie Polski i Niemiec jest firma Time Waiver, której właśnie tu przedstawicielem Sławek jest. I tam są nagrane szkolenia na temat terapii FSM. Yeah. Jeszcze pytanie? Yeah. Jakie jest obecnie stanowisko Food and Drug Administration właśnie do tego typu terapii? What is the stand of the FDA administration about this kind of therapies? I skipped that slide. Tak, opuściłyśmy ten slajd. Hang on. Where is it? Oh no, I actually deleted the slide. So you have to answer without no, slide. it's easy. Ale zaraz będzie odpowiedź bez slajdu. So the FDA regulates the devices Czyli FDA, tak? Tak. as if they are TENS devices. So they are approved for the treatment of pain and can be used in medical and physiotherapy clinics. Czyli urządzenia FSM są w Stanach certyfikowane przez FDA jako urządzenia TENS i mogą być używane do leczenia bólów w różnych jednostkach medycznych. W Europie. bezpieczeństwa i mamy certyfikat urządzenia medycznego. Wydajemy takie urządzenie medyczne do leczenia bólu, fibromialgii, depresji. To jest certyfikowane w Europie
będzie też w tej chwili jest już na ukończeniu certyfikat właśnie w Stanach Zjednoczonych i w tym roku na pewno już będziemy spróbować w Stanach Zjednoczonych też ten time waiver. I'm not sure what he said, but the second About half time waiver. of that answer is the FDA has no position on the effect of frequencies as a therapy. Okay. Go ahead. FDA nie jest, że tak powiem, w pozycji takiej, żeby jakby ewaluować to, jak działają terapie częstotliwościami. In your clinic, you can do anything you want as long as you don't make claims about being able to treat, cure, mitigate. There's one other one. Any condition or disease. So since they have no position on the use of frequencies, you can use them. You just can't make any claims about what you're doing in print. Chodzi o to, że w druku terapeuta, który używa w swoim gabinecie to, co właściwie mu się podoba, może tego używać dopóki nie obiecuje swoim pacjentom na piśmie, że cokolwiek wyleczy, uleczy, zlikwiduje. FDA nie ma tutaj nic do tego. Pytanie po polsku, żeby wszyscy zrozumieli. Mamy na przykład 2 kanały częstotliwości i mamy 1 kanał częstotliwości. I w tym jednym na przykład kanale puszczamy częstotliwości odnoszące się do tkanek i tego, co mamy zrobić. Jak Carolyn by wytłumaczyła wtedy działanie takiego jednego kanału na urządzeniu? Poczekaj, bo ja nie rozumiem. Rozumiesz? Czyli na przykład time waiver działa na 2 kanałach. Nie, na jednym. Na jednym kanale? Znaczy FSM na 2. Tak, FSM na 2. They're asking about what if you have only one channel running. I to nie ma nic wspólnego z doesn't work. Tak. Wyłączmy to. A drugą część na 2 kanałach, która jest FSM Carolyn McMakin, wobec czego nie można tego mieszać. Aha, nie można tego Nie, Nie. to są 2 odrębne rzeczy. To, o czym dzisiaj Karol mówiła, to jest FSM. Czyli 2 kanały. A czy Carolyn mogłaby wytłumaczyć na przykład, jak to będzie działać na jednym kanale, jeśli puścimy na przykład naprzemiennie Nie będzie działać. She's asking if you on one channel run one frequency and the other frequency. A drugi kanał and the other the second So channel? if you no. Okay, so Yeah. maybe I'll explain maybe in English. So, for example, here one device that you know. Single channel. Single channel, right? Right. And what is actually happening in the body that we actually send different frequencies. So, for example, in a row, like that, for example, one frequency that goes into the tissue, specific tissue, and the other one that actually, for example, reducing the pain. So, for example, the on next one one. channel, okay, channel 1, and one frequency Consecuting. that, for example, go to the joints, and then one frequency that reduces the pain. No, this is It's Nina frequencies and Healy. It's a completely different system. FSM requires 2 channels, one for the condition, one for the tissue at the same time. And we know from making mistakes that both frequencies have to be correct. So if you treat, you want to? a bit. I get lost. Okay. Chodzi o to, że to, o czym mówimy w Healy, to jest system linijny, który jest zupełnie inny. W FSM muszą być podawane jednocześnie 2 częstotliwości krzyżujące się i one muszą być prawidłowo dobrane. And so the treating football player, the therapist treated inflammation in the tendon for 1 hour on Monday. I came on Tuesday and he said the tendon is still sore,
Well, the tendon was not sore. The bursa is 195 hertz, only 4 hertz difference. When I treated inflammation in the bursa, the pain went away. Czyli chodzi o to, żeby te częstotliwości były specyficznie i dokładnie dobrane. Można się pomylić, tak jak Karol mówi o terapii u sportowca, gdzie terapeuta wykonywał 2 częstotliwości stan zapalny w ścięgnie i po wykonaniu tej terapii to ścięgno dalej bolało. Okazało się, że to nie był ból ścięgna, tylko torebki stawowej. Po zmianie częstotliwości na częstotliwość torebki stawowej ból ustąpił. And the effect will be the same if we send to the, for example, to the body at different kind of frequencies that reducing the pain? It depends on what the pain is being caused by. Sometimes the pain is caused from scar tissue, then you have to treat scar tissue. If the pain is caused by inflammation, then you have to treat inflammation. But inflammation in what tissue? That's what makes FSM different. Też trzeba pamiętać o tym, że należy pamiętać, co powoduje ból. W zależności od tego można podawać takie częstotliwości, tylko najpierw trzeba zidentyfikować, co wywołuje ból, bo to może być stan zapalny, ale też trzeba wiedzieć, w jakiej tkance jest ten stan zapalny oraz co go wywołuje. Precyzja doboru częstotliwości się liczy w FSM. Ja mam pytanie. Tak? Chciałam zapytać o różnicę pomiędzy time waiver a urządzeniami dostępnymi na rynku innymi, takimi częstotliwościowymi, tak? Bo tak próbuję złapać jakby... A to chyba to nie... To nie jest pytanie do dr McMakin. Dlaczego? Dlatego... Asking about differences between time waiver and other devices, so it has nothing to do with FSM. W tym momencie, jeżeli mówimy o time waiver, a biorezonansę, to różnice są w kwestii jakości prowadzenia terapii, ale dzisiaj do dr McMakin to nie jest pytanie. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, to możemy zrobić Zooma albo po spotkaniu ja mogę wytłumaczyć. Chodzi konkretnie o samoplazmę. Także tutaj jest zupełnie... They're asking about other devices. You can use, for FSM, you can use any device that can run 3 digits on each of 2 channels that fire at the same time. Jeśli chodzi o terapię FSM i urządzenia, to tak naprawdę możecie używać innych urządzeń, które mają taką możliwość, że jednocześnie podają częstotliwości, które można 3 cyframi zapisać i one dokładnie w tym samym czasie się odpalają, że tak powiem. So in Germany and Poland, time waiver, in the US, we have different equipment. Tak, tutaj w Stanach jest trochę inne urządzenie jako hardware i w Europie jest inne. Jest tam FSM, a u nas jest w Europie time waiver. Tak. Ja się chciałam zapytać o leczenie hipermobilności. Czy to się robi miejscowo, na przykład tylko nastaw łokciowy, tylko nastaw kolanowy, no bo tam może nastaw kolanowy trwa to dłużej. Czy to się przepuszcza częstotliwości przez całe ciało? What was the question about hypermobility, the Ehlers-Danlos syndrome? Do we place the electrodes all over the body or locally, for example, where there is a problem in? For Ehlers-Danlos, the contacts are placed at the neck and at the feet. And for maximum effect, if you put the patient's hands on the skin, on the abdomen, that gets the current through the hands and fingers as well. Czyli tak, chodzi o to, żeby przepuścić mikroprąd przez całe ciało, czyli umieszczamy elektrody na szyi i na rękach i dobrze jest, jak pacjent jeszcze dłonie położy na brzuchu, żeby prąd przeszedł też przez ręce. With Ehlers-Danlos, even I don't believe what is happening. It's not possible that you take a genetic condition, it is 1 frequency pair only, and it lasts for 1 week. Jeśli chodzi o tą hipermobilność, czy ten zespół Ehlers-Danlosa, czy jak tam to się nazywa, Carolyn mówi, że ona sama nie wierzy w te efekty, które osiąga stosując jedną, jedyną parę częstotliwości. 40-10, ja? 40-10.
No. No? Ehlers-Danlos is 120, torn and broken in the connective tissue. 124 i 77, czyli no tak, te dwie częstotliwości robią cuda, chociaż to jest choroba genetyczna, więc nie wiadomo o co chodzi. I can understand that it would work for 2 or 3 hours. I don't understand why it lasts for a week. To może nie byłoby dziwne, gdyby ten efekt po terapii utrzymywał się przez jakieś 2-3 godziny, a on trwa tydzień. Somehow we must be changing the way the genes work and only those 2 frequencies have that effect. Podejrzewamy, że zmieniamy częstotliwościami ekspresję genów i tylko i wyłącznie te 2 częstotliwości to robią. Ale nie zmieni mi się na przykład, powiedzmy, że mam hipermobilność w głowie, to nie zmieni mi się zakres ruchu w kolanach, że nie będzie mniejszy niż She's asking if you run these frequencies, then it will not go the other way around. I mean, that it will become stiff instead. The range of motion goes to normal. Goes from, I can't even do it, right? That way. Okay. Yes, that. Ooh. Got you. Nie. Z doświadczenia wiadomo, że ten zakres ruchów wraca do normy. Nie ma w drugą stronę przegięcia. The knees are more difficult. Z kolanami jest trudniej. And the body pain that is in the joints goes away when you run, reducing inflammation in the spinal cord. Jeśli chodzi o ból w ciele i w stawach, to on też ustępuje, ale ustępuje wtedy, gdy podajemy częstotliwości, które zmniejszają stan zapalny w rdzeniu kręgowym. So it actually works best with 2 machines. A zatem dobrze jest wtedy pacjenta podłączyć pod 2 maszyny jednocześnie. There is hope. Jest nadzieja. Jeszcze jedno pytanie od kierowniczki katedry położnictwa, ale pod nim się podpisuje. Nie mogła tutaj być. Mianowicie Gynecologist is asking. Gynecologist is asking. Okay. Yeah. Czy są jakieś doniesienia czy badania nad bólem porodowym? Are there any papers on the partum pain while giving birth? Menstrual pain? No. Oh, during the delivery. Delivery. Tak. No. We do not use FSM during pregnancy because of the prostaglandins that are required to maintain pregnancy. We have one OBGYN who uses it after delivery to stop bleeding. There is a frequency that stops bleeding, so he uses that in after delivery for 1 hour. If that doesn't work, then the nurses give the patient Pitocin. Jeśli chodzi o FSM, nie używamy FSM w trakcie ciąży ze względu na prostaglandyny, które są potrzebne do podtrzymania jej. Natomiast jest tutaj w zespole u Carol ginekolog położnik, który używa częstotliwości po porodzie w celu zatrzymania krwawienia. Próbuje, jeżeli to nie działa, to medication? Pitocin. Yeah. Tak, podaje na końcu lek, jeżeli to nie działa. The most fun in gynecology is ovarian cysts from this to that in 30 minutes. Największa zabawa, jeśli chodzi o temat ginekologii, to jest z cystami na jajnikach, które z takich wielkich, jak pokazała Karol dłonią, robią się malutkie w ciągu 30 minut. A czy były robione, skoro jesteśmy w ginekologii, badania przy takich bólach, na przykład jak przy wulwodymii, gdzie mają kobiety w obrębie miednicy bóle?
Vulvodynia. Oh Jesus, I don't know the word, but were there any papers about the pain that patients, gynecological patients, have in the area of small, not intestine, jak jest miednica mniejsza? Abdominal pain. No. Pelvic pain. Pelvic pain. Yeah. Oh. We treat it all the time. Na okrągło. But no papers. So I have spent 27 years teaching clinicians, practitioners. They want to treat, but they hate writing papers. So I'm working on that. No, nie ma jeszcze badań opublikowanych na ten temat, ponieważ klinicyści, których Karol szkoli w tym temacie, bardzo chętnie się szkolą, bardzo chętnie stosują i widzą efekty, ale bardzo niechętnie chcą pisać prace naukowe na ten temat. You were, sorry, Carol, you were saying that 80% of the practitioners are medical doctors. Oh, yeah. That's About 30% of the practitioners in the US anyway are medical physicians. How many? Yeah, 30%. 30%, że tak powiem, terapeutów FSM w Stanach to są lekarze medycyny. Part of the problem with pelvic pain is that it is hard to quantify. And it's complicated. So there are many factors that contribute to it. And if we could do a 10 centimeter line, that might be enough data to get a paper published. Problem z bólami miednicy jest taki, że bardzo ciężko jest zmierzyć ten ból. On ma bardzo dużo czynników, bardzo dużo różnych problemów może wpływać na ten ból i trudno to tak naprawdę zbadać. Można by, że tak powiem, użyć tej 10-punktowej skali. To mogłoby wystarczyć rzeczywiście do tego, żeby opublikować jakieś badanie. And there are so many different kinds or causes of pelvic pain. Adhesions, endometriosis. Chodzi o to, że jest bardzo dużo źródeł bólu w miednicy. Mogą to być jakieś wzrosty, może to być endometrioza. Ale czy uzyskują efekty w terapii w takich przypadkach? Are the effects, do you have positive effects after the therapy? Oh, yeah, pelvic pain is one of my favorite things to treat because it is so successful. So doing it, treating it successfully is I sound like an idiot, easy. No. But getting someone to write a paper about it is difficult. Czyli to już trzeci ulubiony problem, z jakim Karol lubi pracować, czyli bóle miednicy. Ulubiony dlatego, że jest tyle pozytywnych wyników tych terapii. Ale znowuż wracamy do tego, że zmusić kogoś do tego, żeby opublikował, napisał dokument na ten temat, to jest bardzo trudna sprawa. Chodzi też o narzędzia, prawda, Tak. żeby to opisać. It's about the tool, how to measure it, how to... Yeah. Tak. So if a visual analog scale is enough for a reviewer to approve the paper, then it's okay. There is no way to image, no X-ray, no MRI, no ultrasound, there's no way to image pelvic pain. So it has to be just a pain score. There's not even a functional score for it, is there? Może stworzycie taką skalę. Is there a functional Maybe score? you should create the functional scale. How? No. I'm not the OBGYN. You are. You create the scale. But I will tell my friend. Okay. Yeah.
No więc problem z tym, żeby też takie obiektywne badania zrobić, polega na tym, że nie ma takich obiektywnych narzędzi. Nie można zobrazować żadną metodą, ani USG, ani rezonansem magnetycznym, ani niczym innym, czy tam rentgenem, że ten ból znika. Jest to tak naprawdę tylko ta skala, prawda, na której można zaznaczyć, jaki ten ból jest w skali tam od 0 do 10. No dobrze, ale ono przy ustaleniu frekwencji dla fibromialgii zadziałało? I czy na przykład są określone dolegliwości typu pulwodynia albo... Pulwodynia. Vulvodynia. Dla tych dolegliwości? Czy dla tak. The question is, are there specific frequencies for endometriosis, for example? Endometriosis has two parts, maybe three, but two parts at least. One is the scar tissue that it causes, right? Because the bleeding makes everything glued together. The other part is the inflammation and the blood clots. Jeśli chodzi o endometriozę, to mamy tutaj do czynienia z dwiema rzeczami. Po pierwsze tkanka bliznowata, która powstaje w jajnikach, a druga rzecz, the second was, Scar tissue and then inflammation and stan blood zapalny, który tam też powstaje, oraz skrzepy krwi. And we can treat both. I możemy jedno i drugie terapeutyzować za pomocą częstotliwości. I są na to konkretne częstotliwości? There are specific frequencies for that. There are Yes. frequencies for scarring, Tak. blood clots, And inflammation, and bleeding. the therapy is gentle because the frequency does the work. So it's 2, 4, 6, maybe 6 sessions to finish, but at the end of 1 hour, the patient feels a significant reduction in pain, 50% at least. Tak, odpowiadając na pytanie dokładnie, tak, są specyficzne częstotliwości na tkankę bliznowatą, na stan zapalny. What else? About 50% reduction. Aha, okay. Na stan zapalny, what was the At the end of frequency? 1 hour. 13? Scarring, blood clots. Aha, i na skrzepy. To są konkretne Inflammation. częstotliwości, które się podaje. I wymaga to mniej więcej 5 do 6 terapii u pacjentki. I ona już po pierwszej terapii czuje znaczącą redukcję w bólu, jakieś 50%. The hardest part is for the patient to get used to, become accustomed to having their pain not be lower. They are so used to being in pain that it's part of who they are. So if you have your pain as a 7 and all of a sudden it's a 4, who are you? Najtrudniejszą częścią w tym wszystkim dla pacjenta, który terapeutyzowany jest to, że on w tak krótkim czasie doznaje tak znaczącej redukcji bólu. Bo jeżeli zmaga się z tym bólem przez długi czas na poziomie na przykład 7 i w ciągu, załóżmy, godziny ten ból spada do poziomu 4, no to on czuje się zdziwiony i zszokowany, no i powstaje pytanie, kim ja jestem bez tego bólu. Can I have the last question? Do you know any FSM therapist in Ireland? Because I have two In Ireland? Yes. Oh, yeah. They A have lot of them. A strong pain, nervous system problem in the spine. We can actually treat. So I'm looking for a FSM therapist in Ireland with them. In Ireland or London? Ireland. Ireland, yeah. I've been teaching in Dublin since 2005. So David Murphy is one of our instructors, and there's a number of other ones, but they were... Not a good one? Yeah, David's hard to get into, but he's worth waiting for. David
Murphy. He's an osteopath. Aren't they listed on the frequency specific? Pytanie było o terapeutę FSM w Irlandii, także jakbyście tam pojechali i potrzebowali pomocy, to tak, są tam terapeuci FSM. I actually found. Yes. So you said before that the one specific frequency, yeah, the one specific frequency you will work on specific tissues, HC. So how did you find out that, for example, 70 frequency is correct to heal such wounds or wounds? I got a list. Ja mam listę. And for 27 years, I have had to learn how to use the list. Przez 27 lat ja musiałam nauczyć się, jak tą listę stosować. And it's a different way of thinking. To jest inny sposób myślenia, So, experience, doświadczenie. we were treating someone who had a tendon pull. Naciągnięte ścięgno leczyliśmy. And the therapist treated inflammation in the tendon for 1 hour. No i terapeuta zastosował częstotliwości na stan zapalny w ścięgnie. On Monday. Tego dnia. I went to visit him on Tuesday, Ja przyszłam we wtorek, następnego dnia. and he said, I treated for an hour yesterday and it didn't work. Robiłam terapię przez godzinę wczoraj, nie zadziałało to. So I felt the tendon. To więc dotknęłam tego ścięgna. It was not painful. Nie było bolesne. Ścięgno nie było bolesne przy dotyku. The frequency for the tendon is 191 hertz 191 to jest częstotliwość na ścięgno. from the list. Z listy. When I slid my fingers off the tendon Kiedy zjechałam palcem z tego ścięgna and touched the bursa, i dotknęłam torebki stawowej, the football player flinched. no, gracz w futbolu aż się tak wzdrygnął. The frequency for the bursa A częstotliwość na torebkę stawową is 195 hertz to jest 195 Hz from the list. z listy. We ran inflammation in the bursa. No więc zastosowaliśmy stan zapalny w torebce stawowej. That became non-painful. No i ból ustąpił. Swelling went away. Opuchlizna też zeszła. And then we could follow the tendon down to the periosteum, the lining of the bone. Również wtedy mogliśmy zejść po tym ścięgnie aż do okostnej. He flinched again Znowu się wzdrygnął. from the list. Znowu z listy. Periosteum is 783 hertz. 783 Hz to mamy częstotliwość naokostną z listy. I ran 40 Czyli 40 and 783 hertz. i 783 Hz. And in 30 minutes, he was pain-free. I 30 minut nie miał zupełnie żadnego bólu. So 27 years of trial and error, only working from the list. 27 lat metodą prób i błędów, pracując na tych częstotliwościach, które dostałam na liście. The trick has been to learn how to think about how the body actually works. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim było to, żeby nauczyć się myśleć inaczej, czyli jak to ciało tak naprawdę działa. Which has not been particularly easy. Co nie było zbyt łatwe. So in the body, everything is connected to everything. Należy pamiętać, że w naszym ciele wszystko jest połączone ze wszystkim. If you have chronic pain in your knee, Jak masz chroniczny ból w swoim kolanie, the knee is inflamed, kolano jest w stanie zapalnym, but that irritates the nerve, ale to podrażnia nerw and that makes the pain pathways in the spinal cord more active. i to sprawia, że ścieżki nerwowe w rdzeniu kręgowym są bardziej aktywne, uaktywnione. And that changes the way the brain
deals with pain. I to również zmienia sposób, w jaki mózg ogarnia ten ból, radzi sobie z bólem. And so we found that we have to treat not just the knee, No, okazało się, że musimy terapeutyzować nie tylko kolano, but also the nerve, ale również nerw, the spinal cord, rdzenie kręgowe and the brain. i mózg. I know. Well, enough. 20 years ago we didn't It's easy. know. Przez 20 lat temu nie wiedzieliśmy tego, ale to z czasem przyszło. To jest normalnie właśnie potrzeba 10 lat doświadczeń i kilku mistrzów. Dzięki temu, że mamy technikę i możliwość analizowania tych danych przez komputer. Lista i te eliminacje jest wrzucana, więc tu jest jeden obszar, to jest praca z częstotliwościami oddziaływania, ale cała kwestia rezonansu, innych elementów, które mierzą częstotliwości, na przykład przez timewave'y, jest możliwość do wykorzystania. Młodzi ludzie mają tę przewagę właśnie, że korzystając z takich narzędzi dostępują wiele doświadczenia. Doświadczenie potem wzbogaca i szybciej pomaga realizować. Tych doświadczeń się nie zastąpi, ale już ten start jest zupełnie inny, bo jest dostęp do tej wiedzy. The other thing that has happened is that because I have figured it out, Druga rzecz, która się wydarzyła, to jest, ponieważ ja to sobie wykombinowałam. now when I teach the class, Teraz, kiedy uczę grupę, I save you 25 years of trial and error. tak, zaoszczędziłam Wam dzięki sobie 20 lat badania tego metodą prób i błędów. To już jest dostępne, wiedza dostępna. No other questions? Nie ma żadnych innych pytań? There was a question. Yeah. Hi, you mentioned before the remote keys for car, yes? The remote for the car. You were talking about Oh, the yeah. remote for the car. But the magic in this solution is that we don't need to touch our car to open it. Yeah. It's a Nie musimy- frequency. Nie ma. Yes, exactly. But without touching. Yeah. Że chodzi o to, że kluczyk elektromagnetyczny do samochodu, nie musimy kluczykiem dotykać samochodu, żeby otworzyć go. Tam jest fala radiowa. We can open it from some distance. Że możemy otworzyć z jakiejś odległości. The analogy is because you open your car with a frequency. Analogia się do częstotliwości odnosi tutaj. Yes, but can we do the same magic trick from the distance with our body? For some things, it appears to work. Dla niektórych rzeczy to zdaje się działać, but you don't touch the lever, for example, when you apply frequencies. Well, for some things, people will treat a patient with a photograph. Niektórzy terapeutyzują pacjentów tylko z samą ich fotografią. But for some things that is not effective. Ale dla niektórych rzeczy to jest zupełnie nieefektywne. You actually need the current and the correct frequency. Bo chodzi o to, że potrzebujesz do tych terapii tak naprawdę prądu, mikroprądu i częstotliwości niesionych tym prądem. Especially the spinal cord, Zwłaszcza jeśli chodzi o rdzeń kręgowy, the nerve, nerwy and the joint. i stawy. Yeah. And scar tissue. I tkanka bliznowata zdecydowanie For sure, dotykowo. scar tissue. My w Timewave'erze pracujemy w ten sposób również, bo jak gdyby energia, inną poziomem energii, możliwości jest świadoma, jest niektórą. I czyli odpowiednie skierowanie uwagi, uświadomienie jakby pozwala na tym poziomie pewnie pracować z ciałem, z komórką, ale to jest ten taki subtelny poziom, eteryczny, wyższy. Natomiast to, o czym rozmawiamy, to jest jak szybko zadziałać, jak w biologii wystarczy, żeby to napięcie w komórce wzrosło szybko. Więc porównując to z tym samochodem, jest tak, że można otworzyć samochód bez wyjęcia, bez dotykania w ogóle kluczyka. To samo myślę, że to może być następny krok. Mamy tu jeszcze jedno pytanie? Jest rodzaj schorzenia takiego, gdzie źle dobrane częstotliwości mogą zaszkodzić?
health problems when wrongly applied frequencies do harm. Yeah, are there health problems where the frequencies do harm? Czy gdzieś są jakieś schorzenia, gdzie można zaszkodzić częstotliwościami? Two answers. One Dwa is odpowiedzi. not so far, Jak do tej pory nie. and the other is Druga. I don't treat fatal conditions. Ja nie takich bardzo ciężkich, śmiertelnych prawie. I don't treat Nie leczę rzeczy. I don't treat cancer. Rak nie wchodzi w grę. I don't treat infection. Infekcji. I don't treat sleep apnea. No i bezdechu sennego. There is a place in healthcare Jest takie miejsce w opiece zdrowotnej. for everything. Na wszystko jest miejsce w opiece zdrowotnej. Sometimes you need surgery, Czasami potrzeba operacji, medication, leków, sometimes herbs, diet, massage. czasami dieta, zioła i masaż. And frequencies. And a lot of times frequencies make all of this easier. Częstotliwości sprawiają, że to wszystko łatwiej można po prostu przywrócić do stanu równowagi. Tak? Where's One it? more question? Yeah, sure. Yeah. Tak, urządzenia mają certyfikat bezpieczeństwa. They are safe. They are certified. The devices are certified. Oh yeah, the devices are certified. They are approved in the US, the UK, Australia, Germany. We have a CE mark. The devices are approved for the treatment of pain. Tak. Yeah, this is a medical certificate. To jest certyfikat medyczny. To urządzenie, o którym Karol mówi, czyli które jest używane w Stanach, w Australii, w Nowej Zelandii, ono ma certyfikację, ale urządzenie Time Waiver, które ma moduł właśnie tu McMakin, też jest certyfikowane jako urządzenie medyczne w Europie. Do leczenia bólu, fibromialgii i problemów psychicznych. And government regulations keep us all very honest. Tak. Te regulacje rządowe sprawiają, że musimy tutaj bardzo być uczciwi w tym temacie. Czy praktyka właśnie stosowania tych częstotliwości była dokonywana na dzieciach? Have you practiced on kids also with the frequencies? Oh, yes. Have we practiced on children? FSM is in use at the pediatric rehabilitation hospital for neurologic conditions, post-operative care, wound healing, brain injuries, for 8 years now. Od 8 już lat urządzenia FSM są stosowane w szpitalach na oddziałach pediatrycznych u dzieci, które mają pooperacyjnie, na przykład z problemami neurologicznymi, neurologic after-operative, what else? I forgot. You mentioned Post-operative. Yeah. And the people who use it are medical physicians and physiotherapists. Fizjoterapeuci i lekarze używają tych urządzeń. Also, it's good for horses. Bardzo dobre dla koni jest również. Dogs. Piesków. Cats have an opinion about the wet cloths. Kotki mają swoją osobistą opinię na temat wilgotnych ręczników, ponieważ jak widzieliście, wykorzystywane były wilgotne ręczniki jako elektrody, więc kot nie bardzo. When you read the resonance effect, jak przeczytacie efekt rezonansu, you will see a story about when I treated an injured horse in Ireland. Przeczytacie tam taką historię, w której terapię stosowałam u zranionego konia w Irlandii. And as we worked on the horse, kiedy pracujemy na koniu, it fell asleep. Koń zasypia. And began pawing at the ground because grzebać w ziemi, czy tam it wanted to lay down. Bo chciałby się położyć. We had to wake it up. Musimy go budzić. We treat it again. Znowu go wtedy terapeutujemy, znowu zasypia i tak w kółko. Yeah. So, people that they have sometimes the same effect, yeah? Oh, many times the people get very
relaxed. Relax, tak. Ludzie też mają taki efekt, że jak podawane są częstotliwości, ponieważ był wzrost endorphins, Stoned or ludzie są też bardzo zrelaksowani do zaśnięcia włącznie w trakcie terapii, która czasem trwa godzinę czy więcej. very floaty, Bardzo tacy lekcy i tacy pływający się robią. pleasant. Yeah. Zdrowo niż inne substancje. Tak? W trakcie wykładu powiedziała Pani kilka razy o tym, że terapie działały tylko na konkretnej częstotliwości. Bardzo mnie interesuje, w jaki sposób zostały wykluczone wszystkie inne częstotliwości. And the same question, that it was said that frequencies must be very specific. How you ruled out other frequencies? How do you know? So it's a weird question. How did I rule out other frequencies? I didn't. I've spent 27 years exploring this one list, 600, 800 frequencies. Nie było procesu wykluczenia innych częstotliwości, ponieważ Carolyn pracowała od 27 lat. Znaczy, wiadomo z doświadczenia, tak jak było powiedziane wcześniej, z doświadczenia, że te konkretne częstotliwości działają na konkretne problemy, dlatego że one, to po prostu widać, tak jak jest tkanka bliznowata, to ona się po prostu rozpuszcza, a pacjent ma szerszy zakres ruchu. Tam jest około 800 częstotliwości na liście, więc do tej pory są eksplorowane. Different systems have different frequencies. Różne systemy mają różny zestaw częstotliwości. Nina has frequencies. Na przykład też ma inne częstotliwości. Rife has frequencies. Hulda Clark also. As far as I know, I'm the only one that has data about frequencies. Inni mają inne, ale ja jestem do tej pory jedyną osobą, która ma badania wykonane i opublikowane na temat działania tych częstotliwości. Ja mogę? Tak. Kwestia tego, że jest eliminacja, ja może podpowiem tutaj, czyli używając jakiejkolwiek innej częstotliwości na danej tkance po prostu nie było efektu. No ale Pani powiedziała właśnie, że tak nie było robione. A na tej jednej częstotliwości... Było robione, było pokazane jedno badanie z bólem na slajdach, że przy myszy były zastosowane inne częstotliwości, które nie dały rezultatu. I był puszczany sam tylko mikroprąd, który też nie dał rezultatu. To było w badaniach robione. Także było to, o co Pan pyta. Ale zasada jest prosta. Zasada jest prosta. Co działa, co nie działa. Więc odpadają te rzeczy, które nie działają, a zostają te, które działają, które są skuteczne. Pani przed chwilą powiedziała, że nie wykluczyła wszystkich częstotliwości. Ale nie chodzi o to, żeby wykluczać, tylko o sprawę, to działa. Ale w wykładzie kilkukrotnie było tak powiedziane. Oh yeah, I didn't rule out every other frequency. I just tested the list that I had. Tylko było tą listę, która, tak? It's okay. Jeszcze jest. Czy jest jakaś jedna neutralna częstotliwość taka rehabilitująca? Is there any one frequency that is neutral for rehabilitation? What do you mean by neutral? Co to znaczy neutralna? Universal. Not working, on the whole body. No. If you want to increase range of motion, you have to remove scar tissue. Jeżeli na przykład chcemy zwiększyć zakres ruchu, to wiadomo, że trzeba usunąć tkankę bliznowatą. Chodziło mi bardziej o takie podniesienie kondycji psychofizycznej. Just to raise the vitality of the body general vitality of the body. Is there any? There is a frequency for vitality, but it doesn't fix anything. To jest częstotliwość na witalność, ale ona niczego nie załatwia tak naprawdę, nie naprawia niczego. Okay, so as you said before, in medicine there's a place for everything, and as you said before again, you haven't tried to treat cancer, but cancer is becoming more and more dangerous illness nowadays. So why haven't you tried yet to cure it? Is it you think dangerous, or you haven't found the right frequency to cure it in the right way? Dlaczego nie próbowała Pani nigdy leczyć raka, skoro on jest taki coraz bardziej powszechny? Czy to jest z powodu tego, że jest niebezpieczny, czy są jakieś inne powody ku temu? There is a very good answer for that. Jest bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. Every single alternative therapy for cancer in the United States is illegal. Każda jedna terapia naturoterapeutyczna na raka w Stanach Zjednoczonych
has been chased out of the country into Mexico or the Bahamas or the West Indies. Wszystkie terapie naturalne na raka ze Stanów zostały wypędzone, przepędzone albo do Meksyku, albo do Indii, albo do Meksyku, nie. Just using frequencies, I have a certain size target on my back. Żeby say it again. From the regulatory authorities. Jest taki jeden znaczek, który Karol ma na swojej torbie od tych służb, tych agencji, które regulują te wszystkie rzeczy. If I suggested treating cancer, the target would get very big. Gdybym ja chociaż zasugerowała, że biorę się za raka, to byłabym takim celem bardzo łatwym do ustrzelenia. Stałabym się. And there's one other reason. Jest jeszcze jeden powód. If I treat your pain and I make a mistake, jeżeli, że tak powiem, zajmuję się twoim bólem i jakiś błąd popełnię, your pain may go up temporarily. Twój ból może się zwiększyć przez chwilę, czasowo. But it's just pain. Ale to tylko ból. If I make a mistake when treating your cancer, natomiast jeśli pokonam jakiś błąd zrobię, lecząc raka twojego, and it gets worse, i się pogorszy, you may not have time to catch up. Możesz już nie mieć czasu, żeby nadrobić. Too much karma for that one. Zbyt duża karma na to. Actually, it's not even a question, but I would like to say thank you, as a human being, that you started this practice and you are helping people. So, Słowa podziękowania dla